Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG, która przenosi was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, gdzie zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami na wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Siemka, ja jestem Adacho i mam dla was na początek umowę. Chcę przy okazji sprawdzić, czy to tylko ze mną coś jest nie tak, czy może nie jestem sam. Tak naprawdę nie miałem od tego zaczynać filmu, ale dosłownie sekundę przed rozpoczęciem nagrywania uświadomiłem sobie jedną rzecz. Na początek muszę was trochę wprowadzić w sytuację. Marcia robiła jakieś zamówienie i dostała w gratisie lampę do paznokci. To jest taka lampa, która jest taka do wyginania i można ją tak wyginać i tak dalej. I generalnie myślałem, że może sobie dzisiaj ją poświecę na twarz, ale nie do końca mi ona pasuje, więc ją postawiłem obok. I tak złożyłem ją sobie, żeby mi nie zajmowała dużo miejsca i moja umowa polega na tym. Jeśli pomyślicie o tym samym, ja nie będę wam mówił o co chodzi, ale jeśli pomyślicie o tym samym, o czym ja pomyślałem, to dajecie pod tym filmem lajka. Okej? Okej. Tak więc ja sobie złożyłem tę lampę, zrobiłem tak i ją sobie postawiłem obok. No. Tak propos, to seria Kutasy pojawi się na kanale za jakiś czas. Nie zapomniałem o tej serii, dobra? Franciszek Łukasz. To mówicie, że Goku ma większy potencjał niż Yamcha, albo że na początku w Dragon Ballu poziomy mocy miały sens? Zobaczmy co tutaj... Wiecie co doceniam w tym memie Franciszka? Że... dodał źródła. To jest pierwszy mem w historii, w jakim widzę źródła. No dobrze, poziom mocy Goku po wypiciu świętej wody, tej prawdziwej świętej wody, która faktycznie rozbudzała potencjał, 260. 3 lata treningu z Popojkami, 416 poziom mocy. Także wzrost 1,6 razy. Yamcha dla porównania, poziom mocy na początku Dragon Balla Z 177, rok treningu z Popojkami, poziom mocy przy przybyciu Vegety 1200-1480. Nigdy nie pił świętej wody, wzrost 6-krotny. Żadną tajemnicą nie jest, jak wyglądają poziomy mocy i jaką rolę miały pełnić w historii Dragon Balla, ale postaram się tutaj usprawiedliwić trochę Toriyamę i wytłumaczyć, dlaczego Yamcha miał taki wielki skok w porównaniu do Goku. Czy Yamcha ma tak duży potencjał? Goku, jak wypił wodę, to jego potencjał został rozbudzony, więc w momencie treningu już nie było czego rozbudzać. Dlatego skok był taki mały. Yamcha nigdy nie pił wody, więc jego potencjał był nietknięty, więc trening po prostu rozbudził go bardziej. A jako, że był już dorosły, to tego potencjału miał więcej niż mały Goku. Więc i większy miał wzrost. Druga sprawa taka, Yamcha przebył inny trening. Bardziej intensywny trening, przeszedł wersję ekspert treningu, podczas kiedy Goku bawił się tam, latał, zbierał kwiatki z panem Popo i tak dalej. Wszystko ma sens, tylko trzeba po prostu sobie ten sens dopisać. Filip Tusień, podoba wam się ten rysunek? Mi się podoba. Jest on rysowany chyba w ogóle na jakimś tablecie graficznym z tego co widzę. Jak on się podpisuje w ogóle? Co to jest za podpis? Co tam jest napisane? Jak ty się podpisujesz? Filip, powiedz mi. A nie, Tusień chyba tu jest napisane. Imieniem i nazwiskiem się podpisuje. Zobaczcie, Filip w ogóle jest gwiazdą grupy. Ta oznaka jest przyznawana Dobra, kogo to obchodzi? Filip jeszcze tutaj będzie dzisiaj w odcinku, bo narysował coś fajnego. Damian, po co się chwalić 2 szczurami? No ale okej. Bardzo dużo w tym miesiącu, w listopadzie było popów. Na 3 posty, jeden przynajmniej musi mieć figurki pop. Myślę, że to ze względu na to, że ostatnio było dużo jakichś przecen, promocji, że te popy pojawiły się w sklepach, był wylew dosłownie tego. To nawet nie jest kwestia tego, że one mi się nie podobają, bo niektóre są fajne. Z wiekiem zacząłem doceniać te popy bardziej. Podoba mi się ten zamysł, że wszystkie są w podobnej wersji, tylko szczegółami się różnią. Kiedyś nie lubiłem w tych popach tego właśnie, że wszystkie miały taką głupią mordę. A z czasem myślę, że zacząłem to doceniać. Tak czy siak, po co się chwalić tutaj 2 szczurami? Podsumowanie gamingowe od YouTube. Mój ulubiony twórca o grach to Adaś. Patrzcie, jakie tutaj wyprzedziłem osobistości. Tak naprawdę kojarzę tylko pana Samotną Skałę. Pan Samotna Skała, zobaczcie, jak cały czas się trzyma. Ja pamiętam czasy, kiedy Mishor był małym dzieckiem. Mishor już prawdopodobnie chodzi do liceum. Ile Mishor ma lat? Ile lat ma Mishor?
10. urodziny Mikołaja w 2017. To Mishor ma 17 lat. Normalnie Mishor ma 10... Znaczy już nie ma 10 lat. Jest jakieś zdjęcie z Mishorem? Nie. Nie, to nie jest Mishor. Rok, ale się zmienił. Ja pierniczę. Mishor, pokaż się. O! Znalazł kogoś z taką samą kropką? A nie, to jest to jest rok po wizycie u fryzjera. Dobra, nieważne. Michał Gliszczyński, zobaczcie co tutaj zrobił. Widziałem post na YouTubie, widziałem jak dużo napracowania tutaj było, używając nomenklatury klocucha, żeby wykonać taką zbroję. I drukowanie, i malowanie, i szlifowanie, i gładź, i inne takie rzeczy. Śmiesznie wygląda Janemba w zbroi Broliego i Freeza w zbroi Saiyan. W alternatywnym uniwersum to Freeza jest żołnierzem Vegety, armii Vegety. Elegancko, coś takiego zrobić i iść na jakiś konwent, no nie? Czapki z głów. Gdybym miał czapkę na głowie, to bym ją ściągnął. A mam taki duży szacunek, że nawet jej nie zakładam. Jaki kraj, taki Adacho. Jakby patrząc na ilość wyświetleń, ma znacznie więcej wyświetleń kolega tutaj niż ja, także można byłoby powiedzieć, jaki kraj, taki maximizing clips. Ten u góry to jakiś alkoholik, Adaś jest niezastąpiony. O, dziękuję. Swoją drogą widziałem, że Etoilek niedługo wypuści kolejną część Goku kontra Saitama, tylko że tam będzie walka Saitamy i Garu, także no nie wiem, czy was to interesuje. Mnie tak średnio, ale obejrzę zgodnie z tradycją. Dawid Oliwa, patrzcie co on tu zrobił. Kiedy włączyłeś odcinek Adacha, ale przypomniałeś sobie, że zaraz zamykają sklepy. A gdzie zakupy? Może zostawił zakupy w przedpokoju, jest taki szybki. Myślałem tutaj na początku, jak pierwszy raz oglądałem, że tutaj będzie... No wiecie. A Dawid jeszcze... Dawid wrzucił coś jeszcze innego, ale tam były przekleństwa, to nie puszczam. W jakim programie efekt? A jestem ciekaw. CapCut. Takie efekty w programie CapCut? A to nie jest na telefon program? Wow. Ja 12 lat montuję w Vegasie i nie potrafiłbym czegoś takiego zrobić. No cóż, idziemy dalej. O! To mi się podoba, mimo tego, że to w ogóle nie jestem ja, ale okej. Sam nie wierzę, że to zrobiłem. Filip Tusień, gwiazda grupy. Zasłużone. Sigmacho. To mógłby być mój nowy awatar na YouTubie, gdyby nie to, że jest bardzo... Jakiego słowa by użyć, żeby Filip się nie obraził? Chodzi o to, że jakbym patrzył na niego codziennie, to bym się źle z tym czuł. O, tak bym powiedział, no nie? I w ogóle jest jeszcze szara czapka. Kurde, tęsknię za tą szarą czapką. Tak dobrze nie wyglądam, bo tutaj jest fajny rysuneczek zrobiony, ale ja tak nie wyglądam. Miło mi, że narysowałeś coś takiego. To nie jest post, który swoją jakością powala, ale Alan Ziółkowski zrobił tutaj coś bardzo ciekawego. Niektóre ikonki przypominają mi moje pierwsze rankingi. Chociażby ranking transformacji. Ten Goku w bazowej formie nie wygląda jakoś bardzo inaczej. Zastanawiam się, dlaczego tutaj Piccolo ma dupę na brodzie. Chociaż nie, szczęka mu się trochę bardziej zarysowała, ale tutaj wygląda bardziej jak niekryty krytyk niż jak Orange Piccolo. Najbardziej bawi mnie tutaj Vegeta w Ultra Ego, który nawet nie wygląda jak Vegeta w Ultra Ego. Wygląda bardziej jak jakaś baba, która chodzi na różne protesty. O, tak bym powiedział. Zastanawiam się, czym się różni Goku SSJ od Goku SSJ z ubraniem. To jest bazowa forma. A to? To może są formy Broliego? Ozaru w ludzkiej formie? SSJ? To są chyba mięśnie, to może być USSJ. To jest legendarny Super Saiyanin albo Broly Full Power. To jest SSJ 2. A to jest SSJ 3, więc to? Albo to jest Ikari Trunksa. Okej, to może być Ikari Trunksa. SSJ 3, 4, God, Blue, Rose, Blue Evolution, Omen, Ego, Beast, Instinct, Piccolo zwykły, żółty, pomarańczowy. To jest, kurwa, argentyński bizon ze swoimi rodzicami. Ciekawe. Patrzcie, ten post. To szanuję. To jest inny post. Tutaj nie jest główną atrakcją to, co jest na obrazku, tylko to, co tutaj Wiktor napisał. W sadze Resurrection F wspomniane jest, że Freeza trenował przez 4 miesiące. W sadze Namek jego poziom mocy wynosił 120 milionów jednostek, a po wspomnianych 4 miesiącach 1 kwintylion, według Toriyamy na Źródło? Źródło? Było tak? 1 kwintylion? What? By the way, in this movie Golden Brother 100 kwintylionów. Ale tutaj jest napisane, że on żartował. No ale okej, dobra.
Ej, to jest dobre, ja muszę sobie to zapisać, żeby zrobić z tego jakiś zabawny odcinek z obliczeniami. Ale zobaczmy. Ile przysiadów musiał on zrobić? 4 miesiące, 122 dni. Zakładając, że się wysypiał, jadł i tak dalej, powiedzmy, że ćwiczył 12 godzin dziennie. Przysiad zajmuje od 1 sekundy do 1,5 sekundy, biorąc pod uwagę ewentualne zmęczenie i zwolnienie, liczę z 1,5 sekundy średnio. 3,5 miliona przysiadów zrobił Frieza w 4 miesiące. Freeze, by osiągnąć swoją siłę w Resurrection F, zrobił 3,5 miliona przysiadów ponad, przy czym jeden przysiad to prawie 300 000 jednostek mocy. A nie, sorry. Tu się ucięło. Aha, to jest 281 miliardów jednostek mocy. Co do Black Freezy było mówione, że ćwiczył on 10 lat, więc zrobił 30 razy więcej, co daje nam 105 milionów przysiadów. Zrobiłby jeden przysiad Freeza na sadze Namek i by pokonał wszystkich w Dragon Ballu Z. Poziomy mocy. No dobra. Filip, przestań tak ładnie rysować, bo cały przegląd będzie o tobie. Podoba mi się to. Znaczy, rysuj dalej. Sam nie wiem, skąd tacy ludzie się biorą. Ja rozumiem, że można być podjaranym informacjami, ale ta chwila pauzy, zanim napiszesz komentarz. Ja nawet miałem taką sytuację kilka lat temu, jak się okazało, że film Jujutsu Kaisen Zero, w końcu go nie obejrzałem, wychodzi w Polsce, to miałem, że kumpel mnie troluje i przyszło mi przerobione zdjęcie ze strony Multikina, więc sam sprawdziłem ich strony, by dowiedzieć się, czy to prawda. Ja nawet własnemu kumplowi nie uwierzyłem, a innym wystarczy losowy obrazek w internecie od randoma. Chcę wam jeszcze tylko pokazać, jeśli byście widzieli tak przy okazji. On to narysował takiego Vegito, więc jeśli byście to widzieli, to jest fanart, dobra? To jest fanart. Chociaż piękny, bardzo ładnie wygląda. Remigiusz Kwapień. Ciekaw jestem, czy Adaś będzie mnie pamiętał ze streama z Dokana, gdzie zadeklarowałem, że to zrobię. Odpowiedział, że wierzy i liczy na to, iż nie rzucę słów na wiatr. Pamiętam, że coś było, ale nie pamiętam, o co chodziło. Oto po tygodniu pracy wysyłam to. Całe życie lubiłem rysować, ale zawsze kończyło się na szkicu. Ta praca to moja pierwsza, w której użyłem koloru i fajnie się bawiłem przy tym. Jak na pierwszy raz jestem całkiem zadowolony, ale myślę, że może być o wiele lepiej. Konstruktywna krytyka mile widziana. Chyba wiem, o co chodzi. To był widz, który na live powiedział, że zawsze rysuje szkic i nigdy mu się nie chce kolorować i żebym go jakoś zmotywował. I nie pamiętam co tam mu powiedziałem, ale zadeklarował się, że to zrobi. Także bardzo Ci dziękuję, Remigiusz, i gratuluję Ci, że dotrzymałeś danego słowa. Podoba mi się to, że zrobiłeś 2 obrazki tak naprawdę. Mało tego, tutaj są nawet jeszcze, oczywiście, popy, no bo co innego. Można kilka rzeczy poprawić, ale podoba mi się to, że dotrzymałeś słowa. To jest główny punkt tego posta. Zabawna sprawa. Wiedziałem, że oglądanie Adacho, należy do przyjemności, ale żeby jeszcze za to płacili, jestem mile zaskoczony. Miał już ktoś tak? Patrzcie to. Film sprzed ponad 3 lat, w którym gadałem jakieś totalne kocopoły. Gościu Robson dostał pytanie i dostał za to niecałe 3 złote? Jak to jest możliwe? Ankiety Google. Mógłbym zażartować, że zarobiłeś na tym filmie więcej niż ja, ale w sumie akurat to było 3 lata temu, więc nieprawda. Ze starszymi jeszcze filmami mógłbym tak zażartować. Cieszę się, róbcie ankiety. I kurwa zaznaczać, że excellent. To mi się podoba, excellent. Jaka jest jakość produkcji tego wideo? Nie ma lepszej. Michał Guzik! Podoba mi się to, że Michał Guzik cały czas lepi. Tylko teraz ulepił jakiegoś... to jest żółw. To jest żółw z Dragon Ball Daima, który był tam postacią drugoplanową. W zasadzie takim nawet przerywnikiem. Ta postać przeleciała sobie w tle. Podoba mi się. Michał, odpisałem Ci na maila? Czy nie odpisałem? Nie odpisałem Ci chyba na maila. Teraz tak nie pamiętam, bo wiem, że wysłałeś mi maila za swoją kolekcją i ja nie pamiętam, czy Ci odpisałem. Wybacz mi, ja mam dziurawą pamięć, ale widziałem tego maila. Bardzo mi się podoba Twoja kolekcja i dziękuję, że wysłałeś mi zdjęcie swojej kolekcji. Czekam na Twoje kolejne figurki. Lep sobie tam, jak masz ochotę. Zobaczcie, co Michał Zając robi. Cicho! Ale fajny tutaj soundtrack leci. No, to jest fajny soundtraczek, ale to też prawa autorskie są. Podoba mi się to, że ktoś w końcu zrobił takiego timelapsa. Nie tylko wrzuca gotowy produkt, ale też pokazuje, w jaki sposób on powstawał. Oczywiście tutaj Michał wrzuca przerysowane w zasadzie, jego wersje tych samych paneli z mangi klasycznego Dragon Balla. Zobaczcie. Bardzo Cicho, chociaż fajny to soundtrack. Dobrze mi się ogląda te timelapsy. Zawsze się zastanawiałem, jak oni robią te kreski. To od linijki wszystko? W sumie ma to sens. Master Ko! Kolejne rysunki z One Piece. Zobaczcie to. Ten Frankie jest fajny. Brook wygląda bardzo ładnie, ale Robin wygląda jak ten mem z taką emotką, której aż ślina leci z mordy, która wykrzykuje Let's fucking go! Mr. 7 Goat. Że co, że Cristiano Ronaldo? Zoe! Byłem kilka dni temu w lesie i cyknąłem parę zdjęć i chcę się spytać, czy wyszły git? I jeszcze mnie oznaczył tutaj.
Wiesz, jak te zdjęcia wyglądają? Jak widok osoby, która po niezłej imprezie budzi się w kanale. Otwierasz oczy w poniedziałek rano, to jest pierwsze, co widzisz. Mówię, kurwa, gdzie ja jestem? To wygląda jakby postać się budziła i teraz wiesz, pokazuje ci się HUD, masz broń, ilość amunicji, pasek zdrowia i zaczynasz grać w jakąś grę. Na przykład jakiś Assassin's Creed Radom. No fajnie, w końcu jakiś zakolak wyszedł na dwór. No żartuję, dużo z was wychodzi na dwór. Spiraloglifowy Majin Vegeta? Nawet nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Zobaczcie, odejdźcie trochę od ekranu. Im dalej jesteście, tym bardziej to wygląda jak Majin Vegeta, ale zajebiste. Jak to działa? Kurde, przecież on tutaj pogrubia te kreseczki w niektórych momentach. Wow! To jest bardzo interesujące. Ależ to wygląda, w oczach się pierdoli. Ozob Bozo, czyli Bozo Bozo. Któregoś razu Adam poprosił, abym pokazał swój tatuaż z One Piece, ale wówczas odmówiłem ze względu na to, że zawierał on spoilery. Ciekawy pomysł na tatuaż, co nie? Robić takie panele z mangi łączone, zupełnie jakby niepowiązane ze sobą. W sensie z innych różnych sag. Podoba mi się to też, że założyłeś żonobijkę do tego zdjęcia. Mówię, kochanie, zrobisz mi zdjęcie? Wrzucę tutaj, kilka tysięcy osób zobaczy. Dobrze, to ubierz się jakoś ładnie. Założę swój strój wyjściowy. Łukasz w ogóle wrzucił wykreślankę. Jak ktoś chce się pobawić, to niech sobie zrobi screena. Ej, czekajcie. Łukasz Sadowski wrzucił wykreślankę i skomentował... Czekaj, co? Co tu się kurwa wydarzyło? Dlaczego Łukasz Sadowski pisze do Łukasza Sadowskiego? Sorry za stalking, ale muszę to znaleźć. To jest on z innego konta napisał? Czy to nie są te same osoby, kurwa? O co tu chodzi? Łukasz Sadowski wrzucił wykreślankę. Może nie jedyny komentarz. Czekaj, bo ten Facebook wszystko, kurde, tutaj źle pokazuje. Wszystkie komentarze. Jest więcej komentarzy. Super robota, Łukasz. Ja myślałem, że on przelogował się z innego konta i zrobił żart, że sam sobie komentuje. Super, że się podoba, lecz nie do końca jest to jeszcze zgodne z zasadą wykreślanek, gdyż powinno być hasło, które powstanie z pozostałych liter. Nad tym muszę jeszcze popracować. Jest tu jeszcze jakiś Łukasz Sadowski na tej grupie? Oni nie są tą samą osobą. To jeszcze raz ja. Jako iż społeczność ta jest doskonale zaznajomiona z tematem bingo, to przesyłam od ciebie Dragon Ball Daima Bingo. Michał wrzucił Dragon Ball Daima Bingo. Zobaczmy, co jest. Może będę rozwiązywał w następnym odcinku. Goku jest głodny. Myślę, że to już mogę teraz zaznaczyć. Na samym końcu odcinka po walce z Tamagami. Przekręcanie imienia Glorio na Goliro. Albo w ogóle przekręcanie imienia, bo jak powie na przykład Gliro, to też się powinno liczyć. Shin patrzący podejrzanym wzrokiem na Glorio. Kolejna lore-breaking informacja, która każdemu niszczy kanon. Statek znów szlak trafił. Kolejne randomy słabe do obicia, by Goku mógł trochę poflexować kijkiem. Ciągłe kwestionowanie inteligencji Goku, że jest zbyt superkowy. Goku chce znów srać. Dodanie nudnego filler wątku w środku odcinka, by dopchać długość odcinka do 20 minut. Myślę, że Goku jest głodny i filler wątek to praktycznie zawsze jedno i to samo. Okej, będę miał to na uwadze. Nie obiecuję, że zapamiętam, ale... O, tego nie widziałem. Czy widziałem to? Max wrzucił animację zanim Adaho Ball zostanie wypuszczony. Ma to głos? Nie ma. Wow! Waf! Jaka króciutka animacja, baczcie! Jeszcze ten taki impact, znaczy nawet to nie jest impact frame. Ten kadr tutaj, bardzo typowy dla epickich momentów w anime. Kto to w ogóle jest? Panie Gomachu, 3 życzenia są dla zarządu i spółki. Dla pana to mogę co najwyżej jedno wyskrobać. Tu wyskrobać średnio mi się podoba, no ale niech będzie. Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka, dziękuję wam za wszystkie posty. Wiecie, co chcę powiedzieć, prawda? Czyli jeśli wam się podobało, albo pamiętacie o umowie z początku odcinka? No, to zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić i widzimy się niebawem. Czekam na wasze kolejne posty. Miłej końcówki listopada, miłego grudnia, chociaż będziemy się widzieć codziennie, także czas na życzenia jeszcze przyjdzie. Tyle ode mnie. Dziana.